Na mocy dekretów Adolfa Hitlera część okupowanych obszarów Polski została wcielona do Rzeszy Niemieckiej. Na pozostałych ziemiach polskich 26 października 1939 roku utworzono Generalne Gubernatorstwo z Hansem Frankiem gubernatorem na czele. Generalne Gubernatorstwo było podzielone na 4, a po napaści na Związek Radziecki 5 dystryktów, które dzieliły się na powiaty, a te z kolei na gminy miejskie i wiejskie. Powiat rawski, do którego należała Biała Rawska, znalazł się w granicach dystryktu radomskiego. 7 lutego 1940 roku wprowadzono w Generalnej Guberni istotne zmiany w podziale na powiaty. Powiat rawski przyłączono do powiatu Tomaszów Mazowiecki, tak więc od tego czasu Biała Rawska należała do powiatu tomaszowskiego w dystrykcie radomskim. Od 1934 roku burmistrzem Białej Rawskiej był Stefan Perkowicz. W wyniku działań wojennych zrezygnował z funkcji 6 września 1939 roku. Dnia 9 września 1940 roku zostaje powołany przez Niemców nowy burmistrz Otto Ramlow, potomek bialskich kolonistów niemieckich, z zawodu młynarz, właściciel młyna motorowego przy ulicy 3 Maja. Funkcję okupowanego burmistrza miasta pełnił do sierpnia 1944 roku, kiedy to został aresztowany przez Gestapo, następnie zwolniony i uciekł przed Armią Czerwoną. Na stanowisku sekretarza pozostał przedwojenny sekretarz Teofil Rychwalski. Sekretarz nie chciał podpisać Volkslisty i z tego powodu w 1942 roku został aresztowany, wywieziony do Tomaszowa i zamordowany. W 1939 roku, w chwili wybuchu wojny, Białą Rawskę zamieszkiwało około 3190 mieszkańców, w tym 1250 Żydów. Z roku na rok liczba ludności pochodzenia żydowskiego stale wzrastała i w 1940 roku było już 2200 osób. Następnie w maju 1941 roku 2328, w czerwcu 4575, a w lipcu 4700. Ludności przybywało na skutek napływu uchodźców, przesiedleńców, ponieważ przydział żywności na kartki nie był wystarczający i trzeba było dodatkowo zaopatrywać się na czarnym rynku, gdzie żywność była znacznie droższa. Im większy był ośrodek miejski, tym większe były problemy ze zdobyciem żywności i wyższe ceny. Wokół małych miasteczek było wiele gospodarstw rolnych, więc łatwo było można zaopatrzyć się w żywność. Do Białej przybywało również przymusowych przesiedleńców, o rozmieszczeniu których decydowały niemieckie władze okupacyjne. Pod koniec 40 roku i na początku 41 do Białej Rawskiej przybyło około 800 uchodźców i wysiedleńców z Warszawy, Skierniewic, Tomaszowa Mazowieckiego i okolicznych osad. Straszna ciasnota była. Wszystkie sklepy, polskich sklepów nie było. Same sklepy żydowskie były. No, strach. Przede wszystkim Żydzi pod strachem byli. No i przez całe ten lato sprowadzali Żydów z terenów wschodnich. No tak jak mówiąc prawdę, to tam i Mszczonów, i spod Warszawy, ze wszystkich tych okolic. Straszny, bo coraz więcej tych ludzi było. Już w domach to nie spali na łóżkach, tylko tak na podłogach, jeden przy drugim. U mnie, u rodziców w Stodole na przykład mieszkały ze zgodą rodziców
2 rodziny, a jeden pokój oddał małżeństwu, bo był duży nacisk uciekinierów z kierunków zachodnich, centralnie Łódź. Dużo było i stąd taka historia. Bo ci właśnie uciekinierzy z Łodzi, przesiedleńcy z Łodzi po prostu nie mieli nic, tylko sprzedawali wszystko, co mieli, żeby kupić żywność, ponieważ nie mieszkali tutaj, więc mieszkali na ulicy, było strasznie. There was a decree that every Jew in Biała must live in a very specific small area of Biała, and all the Jews moved there, and later Jews from surrounding towns were also brought in to live in that same area. They had very, very bad conditions of living. Bo tak nam, jako Polakom, było wolno chodzić, a tym bardziej jak człowiek był młody, to wszędzie się było. Wszędzie na wszystkich tam, czy jakieś tam zwoływania, czy jakieś wiadomości, to wszystko było, to zawsze ojciec mówi, idź tam, zobacz co się dzieje. A ojciec, no to już tu zajmował się tym handlem. No to tutaj jak Mazury są, to tam było to getto. Na przykład niektórzy chłopacy tacy tutaj, co mieszkali blisko getta, to bardziej się tam interesowali, wchodzili, przychodzili. No to nie było takie znowu bardzo ogrodzone, ale ja tu nie znałem tak, bo ja mieszkam, tak jak mówię, na wiejskiej, na Goślinkach. Jeszcze przed przesiedleniem do gett ludność żydowska została objęta specjalnymi przepisami ograniczającymi jej podstawowe prawa, swobodę poruszania się, dysponowania majątkiem itd. Od 23 listopada 1939 roku Żydzi zostali zmuszeni do noszenia opasek z gwiazdą. Pierwsze getto powstało w Piotrkowie Trybunalskim w październiku 1939 roku. Następne było w Radomsku, listopad 1939. W grudniu podjęto decyzję o utworzeniu dzielnicy żydowskiej w Łodzi. Większość gett powstało w 1940 roku. W sumie na ziemiach polskich istniało około 400 gett. Zarząd gett sprawowały Judenrady, rady żydowskie, rady starszych, powoływane i całkowicie zależne od władz niemieckich. W większych gettach administracja rad żydowskich była silnie rozbudowana i obejmowała swym zasięgiem wszystkie ważniejsze sektory życia. Do jej obowiązków należało dostarczanie siły roboczej, ściąganie danin na rzecz okupanta, ale też dystrybucja żywności, opieka socjalna, zdrowotna, a także utworzenie sił porządkowych, których obowiązkiem było czuwanie nad realizacją zarządzeń administracji żydowskiej i okupanta. Dzielnice żydowskie zostały odizolowane od pozostałych części miasta. Bez zezwolenia opuszczanie gett było najczęściej karane śmiercią. Większe getta zostały otoczone murami, np. Warszawa, lub zasiekami, a komunikacja ze światem zewnętrznym odbywała się wyłącznie przez wydzielone i pilnie strzeżone przejścia. Początkowo ludność gett była wyniszczana głównie przez szczególnie trudne warunki życia. Wielkie zagęszczenie mieszkańców, nędzę będącą skutkiem przesiedleń, minimalne możliwości zarobkowania, głodowe płace, ograniczone przedziały żywności. W Białej Rawskiej natomiast na jesieni 1941 roku pomiędzy ulicami Gęsią, Brukową, Narutowicza, Mickiewicza, Szeroką i Zakątną okupanci utworzyli getto, w którym zgromadzono bialskich i przesiedlonych Żydów. Miało ono charakter otwarty, to znaczy nie było ono ogrodzone, ale nie można było przekraczać wytyczonego przez Niemców obszaru. Getto zostało zlikwidowane w październiku 1942 roku. Prawie wszyscy poszli na śmierć w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Treblinka. Wszyscy myśleli, że Biała to jest wybrane miasteczko, że tam się właściwie nic nie dzieje, że są jakieś takie małe, jakieś nieudogodnienia, że są jakieś małe problemy, ale w sumie nie ma muru, nie ma Niemców. Niemcy oczywiście od czasu do czasu tu się zjawiali, nie tylko z powodu Żydów, z powodu także innych spraw, ale właściwie ludzie żyją tak, jak żyli do tej pory. Jest może głód bardziej i oczywiście później zaczęły się deportacje innych Żydów z okolicznych gett, a także nawet niektórych z Łodzi, ponieważ mama potem zajmowała się różnego rodzaju sprzedażem i kupnem różnych rzeczy. Wiem, że ojciec był w getcie,
tutaj w Białej Rawskiej to było getto otwarte. Właściwie tutaj nie było Niemców, była policja granatowa, a także policja żydowska, która była w każdym getcie. To byli sąsiedzi, Żydzi, którzy po prostu przejęli tą funkcję. Wiem od Zygmunta, że szefem tej policji był tutejszy nauczyciel, który był po prostu na białe jakimś intelektualistą, erudytą, który też jest pokrewniony z Goldbergami, który po prostu został zmuszony, żeby zostać szefem tak zwanego Judenratu, czyli Rady Żydowskiej, która zarządzała żydostwem. Bardzo tego nie chciał. Wiem, że po prostu uwielbiał polską poezję, miał robione garnitury na miarę w Warszawie. To są takie detale, które są wydobywane z takich czeluści, ponieważ nie ma już śladu po tych ludziach, ale jednak takie detale pamiętamy, że to był wyjątkowy człowiek. Oczywiście został zamordowany w Treblince razem ze swoją żoną i córką. W Białej Rawskiej Rada Żydowska Judenrat mieściła się w rynku w budynku numer 6. Według wspomnień Leiba Kopperschmidta, spisanych w 1946 roku do Rady Żydowskiej należeli m.in. Naftali Izraelowicz, Abraham Pinia-Frank, Nahum Joselewicz, Bertl Artman. Na czele Rady Żydowskiej stał prezes Naftali Izraelowicz. Z zawodu zegarmistrz, pochodził z Nowego Miasta. Został powołany do Rady i mianowany prezesem. Znał dobrze język niemiecki. Przy Judenracie działał Komitet Opieki Społecznej, który zajmował się pomocą dla ludności żydowskiej. Przy tymże komitecie działała kuchnia ludowa, która znajdowała się na rynku pod numerem 22. Kuchnia wydawała w zależności od okresu od 250 do 275 obiadów dziennie. Komitety Opieki Społecznej w dużej mierze finansowane były przez powołaną za przyzwoleniem władz okupacyjnych w maju 1940 roku żydowską samopomoc społeczną, która finansowana z różnych źródeł zajmowała się dobrowolną opieką nad ludnością żydowską w generalnym gubernatorstwie. Żydzi byli bardzo takie łatwe, posłuszni, niesamowicie Niemcom. Byli tak z tego, chodzili na drogę do Nowego Miasta, w stronę Nowego Miasta, czyli tam jak Marchaty budowali drogę. To mnie bardzo zdziwiło, że tak byli posłuszni. Oddział zrobili z tych Żydów, prowadzali z tymi szpadlami na ramieniu, tak nosili jak karabin. I 2 albo 3, pamiętam, Żydów, taki wysoki jak pan w tej chwili, młodych chłopów, z kijami oczywiście, takie jak laski, tylko grubsze. Z tego po bokach szli ci Żydzi, resztę z tymi szpadlami, na tyle Niemiec z karabinem i na przodzie Niemiec z karabinem. I tu 3 chyba tych, albo 4, no już nie pamiętam dokładnie, tych Żydów. I ja tak szłem po tego działu, tak ile, dosłownie 3-4 metry. Patrzyłem na tych Żydów, jak oni tam szło, ich może 40. I krzyknął śpiew. I od razu tym kijem ci Żydzi, którzy ich nadzorowali, opasek miał przecież, że Żyd jest. To jak romnął jednego, drugiego po plecy, żeby dar się, żeby śpiewał. A jaką to pieśń? Bardzo ciekawa. Nasz Hitlerek złoty nauczył nas roboty, a śmigły ryc nie nauczył nas nic. To był refren, a dalej to już nie pamiętam tego. To było bardzo ciekawe, ale oni musieli śpiewać, bo walił tym nie Niemiec, tylko Żydzi. Przy Judenratach działała również żydowska służba porządkowa, zwana potocznie Policją Żydowską. Według wspomnień Leiba Kopperschmidta do żydowskiej policji w Białej Rawskiej należeli m.in. Pinia Weber, Mendel Blaszmaj, Aaron Eisenberg, Natan Ellert, Jakub Szmuel Lajzerowicz, Wowa Herschwinger, Moshe Bornstein oraz Menachem Mogielnicki. Policja żydowska posiadała uniformy, mundury i czapki okrągłe koloru czarnego, na rękawie opaska biała z gwiazdą Dawida. Byli wyposażeni w długie białe pałki.
Wraz z powstaniem gett znacznie zwiększał się terror w stosunku do ludności żydowskiej. Funkcjonariuszami byli zwykle młodzi ochotnicy zajmujący się utrzymaniem porządku w getcie, choć uczestniczący także w patrolach po getcie prowadzonych przez niemieckich żołnierzy oraz wartach przy wejściach do dzielnicy żydowskiej. Szczególnie negatywnie wśród mieszkańców gett odbierano udział funkcjonariuszy w pacyfikacji dzielnicy oraz ich pomoc w organizacji wywozu ludzi do obozów zagłady. W większości funkcjonariusze policji żydowskiej zostali wymordowani lub wysłani do obozów koncentracyjnych w momencie likwidacji dzielnicy żydowskiej. A ci Żydzi cierpieli bardzo, bo uwagi na to, że żywności nie mieli i udawali się, jaką tylko miał możliwość Żyd wydostać się, to na wieś i tego, żeby z tego przynieść jakiegoś jedzenia. Ale Niemcy jeździli po motorach, po tego, albo złapali. Żyda było w zasadzie szybko rozpoznać. Żydzi przychodzili, bo my żeśmy zamieszkiwali na ulicy Wiejskiej obecnie, a tam się nazywało Goślinki. To Żydzi przychodzili, tam uciekali z tego, albo w nocy wychodzili z tego, jak się nazywa, tego getta i szukali jedzenia. To ja pamiętam, do mojej ciotki jak wpadli, kartofle wyrzuciła do koryta, to oni się rzucili niesamowicie do tych kartofli, gorące było, a no ona nie dawała tych ziemniaków, żeby oni rozjadały, bo daj im jeść. Tam jakieś miała kartofle z barszczem, czy jakąś inną zupę, już nie pamiętam. No ale oni nie czekali na ten posiłek, jaki dostaną, tylko łapali. Żydzi przychodzili czy na wieczór, czy odbierali, czy ojciec dostawał się do getta i zanosił im tam mięso, czy inne produkty. Bartosiak to jest taki matki brat był. To on trochę ich wziął, ale oni później poszli. To było 4. Tam byli ich może tydzień, może 2 tygodnie. I oni się bali, że to się wyda, bo to, wie pan, na tych Goślinkach to ta chałupa była koło chałupy. Różni byli ludzie na Goślinkach. To tam było, ale czy to więcej tak przez okupację przetrzymać, to na Goślinkach nie było. No ale, proszę pana, na wsiach było bardzo dużo Żydów zatrzymanych. I gdzie są? Tylko słyszałam, że tam taka wieś, ale to tylko tak z opowieści było. Marchaty, nie marchaty, jak się tam za kolejkę jechało gdzieś kawałek. Tak we wsi było takie gospodarstwo i tam oni przechowywali Żydów. I tak mówię, że chyba musiał ktoś donieść tam. Bo przyjechało gestapo, z Rawy gestapo przyjeżdżało i prowadzili ich na wsi, takie ogródki są przed domem. I prowadzili tych Żydów i ich całą rodzinę. Takie to czasy były, no. Ktoś wydał na nich wyrok śmierci. To byli ludzie do likwidacji. No, ja uważam, że przetrwała jednostka z nich i dlatego teraz o tym się mówi głośno, tylko że nieraz się mówi źle. No bo po zak śmierci to powiedzieli, rzucili to na Polaków, to wiecie, to też, to tak nieładnie. No. Bo żaden Polak Białej, no może 1-2, może tam coś wobec Żydów zasłużył złego, ale nigdy nie reszta. No a tu się rzuca winę, że Polacy wyniszczyli naród żydowski. No to nieprawda. Przecież trzeba powiedzieć, że Polacy uratowali bardzo dużo Żydów. No u nas były 3 rodziny mieszkały. W piwnicy, nad piwnicą był szpich, no i przy tym jeszcze szopa była na wejście. To te 3 rodziny, to jeszcze były bezdzietne. Jedna rodzina, pamiętam, śrutowała takim jak ten maszynka do mięsa. Śrutowała zboże, no bo żeśmy byli jako rolnicy, to ojciec to, co swoje sprzedał, ale i później kupował od rolników. I jedna ta rodzina to śrutowała, a drugi znowu był piekarz, który piekł ten chleb u nas pod kuchnią. No i Żydów było, dużo Żydów było w Białej, takich przyjezdnych. Ale jakoś tak,
dobre układy były z tymi Żydami. My z tymi winogradami rodzice i mama wzięła, tam jakieś było getto czy nie było, nie wiem, odizolowani. Taką Żydówkę wzięła, niby to do pomocy, żeby zabrać ją trochę stamtąd. Moja mama chodziła po różnych, jak uciekła z getta warszawskiego, chodziła po różnych wsiach. U Jankowskiego, u Ifiksa. W każdym miejscu była kilka miesięcy. Mi się zdaje, że w 1943 albo 1944 roku powiedzieli jej, że jest grupa Żydów. Jak mama przyszła zobaczyć, kto tam jest, nawet nie chcieli na początku ją przynieść, bo się bali, jeszcze jeden człowiek. To jest trochę niepewno. I tam właśnie spotkała Jumka i Marię Godlewską. Ja wiem, że mama przyjęli ją jak córką i mama większość czasu była u tej pani Fiksowej i trzymali ją jak córkę, wiedzieli, że jest Żydówka, ale trzymali ją, nie wyrzucili ją. I mama wychodziła i wracała, ale była u Fiksów i była w kontakcie z nimi po wojnie też. Jak matka jej gdzieś najpierw była u jakichś tam w Szczukach gdzieś i tam właśnie ją wyrzucili, i ona przyszła do Gaspar, do nieznajomych, weszła od razu, powiedziała, że jest Żydówką, a ta ją mówi, jak masz na imię? Ona miała Bela, to będziesz teraz Izabela. No ja już też zapomniałam, w każdym razie ona długi czas była u tych Fiksów. Tak. A Fiksowa to jest z domu Gasparska. Tata się urodził w Białej Rawskiej. Dokładnie daty nie wiem, bo tata powiedział, że zawsze czekali, jak się dużo dzieci urodziło, wtedy zapisali ich. I to jest prawda czy nie, to nie wiem. Bo ma dużo znajomych co mieli tą samą datę urodzenia co tata. Tata mówił, że mieszkali na Borukowej 10, może być to jest podczas, kiedy wojna była, czy przedtem, nie wiem gdzie mieszkali, tylko było bardzo dużo dzieci. Ja myślę, że to były może 2 rodziny, co mieszkały razem. Tata przychodzi do getta łódzkiego i później pochodzi po wsiach, bo znał dużo ludzi przed wojną, co pracował u nich, kręcił się w różnych wsiach. I tam pracował u Eliasza, u Jankowskiego pomagał. U Eliasza robił, nawet mu meble robił. Ja myślę, że z Turobosa on przed wojną może być, że on znał nawet Eliasza, jego brata, bo kręcił się, tam pracował. Od czasu do czasu chcieli różne roboty, to tata jechał po wsiach i pracował. Ja nawet nie wiedziałam, jak on ma na imię, bo dla nas to był pan Eliasz. Wiedziałam, że on pochodził z Turobowic. On wyglądał na naprawdę takiego, ja wiem, taki jakby szlachcic, był szalenie wysoki. Nie znałam brata i w ogóle nawet nie wiedziałam, że brat też był włączony w to wszystko. Ale pan Eliasz był naprawdę wysoki, pamiętam siwy pan, bardzo dystyngowany. Był to dosyć bardzo dobry rolnik, no i wykształcenie miał już wtedy rolnicze. Bardzo dobrze gospodarzył. Jako człowiek był bardzo dobry, użyczliwy, pomagał, doradzał niektórym, nam tutaj. Kiedy jeszcze nie było ojca, to i matce coś tam doradzał, co, jak ma zrobić, jak ma rządzić. Miał 3 synów i córkę. Najstarszy był Kazimierz. Był Kazimierz, był Felix, Stanisław i Danuta. Mama przyjeżdżała do Białej, ale nie była sentymentalnie do Białej nastawiona. A jak mówiłam, uważała się za warszawiankę. W getcie udało jej się, podjęła decyzję, co dla mnie jako jej córki jest w ogóle niezrozumiałe, jak można było właśnie myśleć, że się może udać, że ona z tych 300 000 ludzi, którzy każdy był w desperacji, jej się uda uciec z tego piekła. Mama pomagała w sierocińcu Korczaka, ponieważ była sama w getcie, więc właściwie to było jakby
nie musiała się martwić o rodzinę. Natomiast ponieważ była tak wybredna, jeżeli chodzi o zawarcie małżeństwa, dopiero przed samą wojną nareszcie znalazła się jedna osoba, która jej się spodobała. To był mężczyzna, który był z Warszawy i oni się zaręczyli. Mama miała 27 lat, co w ogóle jest uznawane, że już była kompletnie starą panną, ale jednak coś musiało tam być pozytywnego w niej, że zaręczyła się i dostała pierścionek z brylantem. Narzeczony jej, którego nazwiska ani imienia nie znam, mama nigdy nie wspominała go o imieniu, tylko wspomniała, że został po prostu powołany do wojska i nigdy go nie widziała, czyli musiał zginąć w kampanii wrześniowej. Co jest istotne, to jest fakt, że kiedy mama postanowiła uciec z getta warszawskiego w 1941 roku, właściwie była tam rok, od 40-41, to mówimy o październiku 1941 roku, właśnie wydostała się dzięki temu pierścionkowi z brylantem, którym przekupiła Hewra Kadysza, to jest po hebrajsku, to jest ten zakład pogrzebowy, to jest jedna z najważniejszych funkcji w religii i w organizacji społeczności żydowskiej, to są ludzie zajmujący się pogrzebami. I po prostu pod trupami, które były wywożone poza teren getta na cmentarz żydowski na Okopowej i składane w zbiorowych mogiłach, mama została wywieziona poza teren getta, gdzie właściwie spędziła 3 noce, bojąc się, nie wiedząc, gdzie ma iść, a potem poszła na pieszo do Białej. Mój ojciec był bardzo towarzyski i miał wielu polskich przyjaciół. To też jest ważny szczegół, ponieważ to była chyba jednym z powodów, że on mógł jakoś w momencie, kiedy potrzebował pomocy, ci ludzie po prostu stanęli na wysokości zadania. To znaczy dla nich on był osobą. On nie był dla nich masą ludzi, która jest w desperacji i szuka ratunku. On był dla nich osobą, czyli on miał personalne stosunki z polskimi chrześcijanami, bo ja podkreślam, że ojciec też był Polakiem, tylko że był religii żydowskiej, a oni byli chrześcijanami, katolikami. Więc ojciec właściwie te stosunki, te jego koleżeństwo z polskimi, które przetrwało zresztą do naszego wyjazdu z niektórymi ludźmi, pomogło także innym Żydom, z którymi ojciec później się ukrywał. Przez okres od jesieni 1941 roku do 25 października 1942 roku w getcie bialskim przewinęło się około 6 000 Żydów, w tym około 1250 bialskich Żydów. Stosunek przesiedleńców do skali rodowitych bialszczan przewyższał wszelkie normy. Bieda, głód i choroby dają się we znaki. Truposzy przybywa na Kirkucie, kto silniejszy i bystrzejszy, ten walczy o życie. W obecnych czasach Białą Rawską zamieszkuje około 3300 mieszkańców, a cała gmina liczy niespełna 12 000. Komu udało się przeżyć te straszne czasy i w jaki sposób przeżyli, dowiemy się w następnym odcinku pod tytułem Dzień Ostateczny.